Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale YouTube. Dzisiaj chciałbym poruszyć dwa tematy, dokończyć temat jakby kokcydiozy i powiedzieć coś o tym produkcie, o którym ostatnio wspominałem, o Daflorze, 3 w jednym, bo mam dużo zapytań, gdzie, co, jak i dlaczego, więc postanowiłem troszkę nakręcić. Przy okazji uprzedzam, że skontaktowali się ze mną już przedstawiciele z firmy Daflor Polska, polski dystrybutor, i w tym filmiku znajdziecie sobie już kod. Dla wszystkich oglądających będzie udostępniony kod, gdzie jest 10% rabatu i w ramach tego kodu dostajecie 10% rabatu plus Daflor Polska wysyła Wam jeszcze tam kubek swój, który gdzieś tutaj pokażę za chwilę na jakimś ujęciu, więc zapraszam sobie do zakupu tego i korzystania z tego kodu, który będzie ważny do końca maja. Temat tego Dafloru, no ja go używam 4 lata i nie mówię o nim przez to, żeby kogoś zareklamować, mówię po prostu o nim dlatego, że uważam, że jest dobry. Jest dobry dlatego, że od kiedy go używam, tych jakby interwencji antybiotykowych i potrzeby używania tych antybiotyków, no u mnie drastycznie spadła. Też się borykałem z problemami chorobowymi, ale to w jakimś stopniu obniża potrzebę używania tego. Te ptaki są widać witalniejsze, lepiej jedzą, są bardzo żywotne i jest łatwiej utrzymać je w kondycji nawet w te takie pochmurne i bardzo wilgotne dni, te jesienne. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to też tutaj z chłopakami żeśmy gdzieś przedyskutowywali, bo mamy takie swoje grono, fajnie się to nazywa, szczyglarzy, gdzie faktycznie te skutki są dobre, co najmniej dobre, można by powiedzieć. Ja widzę też tak, że te ptaki też chętnie jedzą więcej i też trzeba troszkę przyuważyć to, że one jedzą więcej, więc trzeba tej karmy troszkę im mniej podawać, albo dawać więcej kanaru, zwiększyć dawkę kanaru. Wiem, że tego używają hodowcy kanarków, wiem, że używają tego hodowcy papug. I dlaczego to jest takie dobre? My możemy sobie dyskutować i wymieniać różne zioła w jakiś tam sposób, ale mamy XXI wiek. To, co nam dodaje ten specyfik, co mi daje, przede wszystkim ekstrakt z 10 wyciągów oregano, jest w środku zawarty cynamon, jest zawarty tymianek, jest to wszystko wciągnięte w wyciągi i przede wszystkim jest to bardzo wydajne. Raz, że mamy skupioną tutaj całą tą kwintesencję ziół w tym jednym miejscu, które charakteryzują się antypierwotniaczymi działaniami, antybakteryjnymi, antygrzybiczymi, gdzie cały szereg to wymieniać. Jest tam też probiotyk, który wspomaga tutaj rozwój tej flory jelitowej u ptaków, chociaż czytałem różne artykuły i nie do końca ktoś twierdzi w jakimś artykule, że ta flora jelitowa tutaj istnieje. Na tych krótkich przewodach u szczygów, zwłaszcza u ziębowatych, ale czy tak jest? Nie wiem. Jak są te złe bakterie, to i te dobre też muszą być, nie? Takie jest moje prywatne zdanie. Nie jestem naukowcem, nie będę się tu z nikim spierał ten temat. Ja po podawaniu tego, no widzę, tak jak już mówiłem, ptaki są witalne. Jest większa chęć do latania, zwłaszcza na wojlerze. Większa chęć do jedzenia. Te odchody stały się takie bardziej, ta konsystencja zrobiła się no elegancka, można powiedzieć. Nie tak jak powinna wyglądać. Mam to opakowanie tutaj Daflora w rękach teraz. Jak widać, jest to buteleczka 250 ml. Zobaczcie sobie. Dozownik, odcięcie tutaj jest dostępu powietrza, więc ten produkt naprawdę jest długotrwały, bo termin przydatności, ja go kupowałem w 2004 roku i termin ważności jest do 2027. Jak ja podaję, jak ja korzystam. Ja daję to nie tak jak w opisie tutaj codziennie, ja daję to 2-3 razy w tygodniu, nie łączę tego z zakwaszaczami, z racji tego, że tu tu są niby probiotyki też w środku, dlatego oddzielam te dni zakwaszania i podawanie probiotyków, bo zakwaszanie samo w sobie powoduje wzrost bakterii probiotycznych, tak? Więc przerywam to zakwaszaczami, czasami daję do tego też witamin, więc tutaj też chyba w opisie, jak dobrze pamiętam, też jest możliwość podawania z witaminami. No i ile tego daję? Na etykiecie pisze do 1,5 ml, ja na litr daję
1 ml i przede wszystkim napuszczam sobie insulinówką, strzykawką, sobie kupiłem za parę groszy, bo to jest 1 ml, cyk, i do wody wymieszam to i ptaszkom daję tutaj do picia. Żadnych problemów. Sam osobiście zalecam wszystkim zaczęcie od takiej mniejszej dawki, od połówki na przykład, nie? Ja też tak zaczynam, ja tak ze wszystkim zaczynam, nie daję takich rzeczy, które wiem, że ptaki mogą w początku niechętnie pobierać. Daję połowę, tak by połowę miarki i wszystkim zalecam tak robić, bo można się grubo przejechać, bo czasami ptaki są tak uparte, zwłaszcza młode, że nie będą pić wody i nie zauważymy w którym momencie i one nam po prostu zdechną z odwodnienia. A jak rozpoznawać, czy ptak pije, czy nie pije, to chyba wiecie, nie? Że mruży sobie oczy i po prostu no wtedy nie pije, nie? Widać te symptomy, jest napuszczony od razu. Pokazuję to dlatego, żeby zwiększyć świadomość hodowców, bo to chyba kosztuje, nie wiem, 130-140 zł ta buteleczka, a starcza naprawdę długo, jest naprawdę wydajna i przede wszystkim moim dążeniem jest do tego, żeby trochę tą hodowlę u nas w naszym kraju do przodu pociągnąć, a nic innego bardziej nie ciągnie do przodu hodowli, jak rozmowa z innymi hodowcami, wymiana doświadczeń, której moim zdaniem tutaj brakuje, bo każdy gdzieś jest zamaskowany w swoim domu i wszystko, co przywiezie z zagranicy, chowie gdzieś pod pazuchę, że tak powiem kolokwialnie, i stara się z tego robić jakąś tajemnicę. To nie jest żadna tajemnica. Jeżeli ktoś naprawdę chodzi po forach zagranicznych, to też na to trafi. Jest to dosyć popularny środek. Moi koledzy z Hiszpanii tego używają, z Portugalii, w Polsce masę ludzi, więc nie ma się tutaj czym przejmować, kupić, używać. Naprawdę robi to rewelacyjną robotę, poprawia, co będę dużo mówił, tak jak wspominałem w filmiku o kokcydiozie, zdrowe jelita, zdrowy ptak. Tak samo to będzie nam wspomagać te jelita. Te kostki jelitowe będą odżywione, wchłanialność się poprawia, to jest cała masa zalet. Po prostu trzeba wziąć i spróbować tego produktu. Pod opisem będzie kod i link do sklepu, do producenta, czy tam do przedstawiciela. Będziecie mogli sobie to zamówić do końca maja z 10% rabatem. No i jakimś kubkiem. No i temat jeszcze ten drugi, tak kokcydiozy, który nie dokończyłem. To, czego może Wam weterynarz nie powiedzieć, czego możecie nie wiedzieć sami, nie wyczytać z etykiety, bo nie każdy czyta sobie zalecenia tutaj weterynaryjne i ulotki. Jeżeli podajecie cokolwiek związanego z Bajkoksem, zabieramy, i z ESB to samo, zabieramy wszystko, co ma w sobie wapń, czyli minerały z klatki idą out. Wapń powoduje tak by złe działanie tych środków, lepiej sobie to odsunąć na ten czas podawania. Te ptaki i tak jak są chore, nie będę tego pobierać, to Wam gwarantuję, a jeżeli będą, no to będzie problem, bo będziecie neutralizować działanie tych środków, które są w tych specyfikach, antybiotykach, zwał jak zwał. No i przede wszystkim po kuracji jakiejkolwiek, jak robicie, to też trzeba tą klatkę wysprzątać. Trzeba usunąć te docelowe źródło potem ponownego zakażenia, bo nie zawsze się wstrzelicie z tym wszystkim w tą kuracją, w rozwój tych ocyst. Więc czyścimy żerdzie, wymieniamy podkłady, czyścimy siatki. Tam, gdzie może być kontakt możliwy, jeszcze raz ponowny kontakt ptaka z ocystami, to musi być gdzieś tam zneutralizowany. Nie mówię tam, że macie to wypalać palnikami albo coś, po prostu zadbać o higienę. Takie podstawowa rzecz w moim zakresie, jaką mogę Wam polecić jeszcze do tego, nie? Bo to wszystko wynika nie z tego, że gdzieś to wyczytałem, tylko z prostej praktyki. Jeszcze w ramach takiego końca tego filmiku przymierzam się do zrobienia, pokazania Wam badania mikroskopowego tej kokcydiozy na 2 kamery. Ogólnie rzecz biorąc, żeby było widać dokładnie co z czego jak wynika i jak to robię. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść, to będę miał też kamerę jakby do mikroskopu, że będziemy mieć zoom całkowity, że tak powiem live z tego, co będziemy robić badania. Tylko oczywiście ja muszę mieć chorego ptaka do tego, żeby po prostu te proste badania przeprowadzić, bo bez tego to też
nie ma specjalnie co. Postaram się też ująć w tym filmiku, co można do zoomu 40 zobaczyć pod mikroskopem, a jest z tego co wiem dosyć sporo. Więc jeżeli komuś się podobał ten filmik, dzięki wielkie za oglądanie, dajcie subskrypcję i jakiś komentarz pod spodem. Udanych lęków życzę, powodzenia.